Ten sezon zaczynał się naprawdę mega na grubo, czułem, że jestem napompowany, czułem, że wiem, co trzeba zrobić, wiem, jak mam zbudowane szybkie auto. Już pierwszy wyjazd na pierwszą sesję na Brnie pokazywał, że to jest mój sezon i to jest ten moment. No niestety wypadki się zdarzają i zdarzają się też po prostu awarie sprzętu. Na trzeciej sesji na Brnie zblokowało mi skrzynię biegów w bardzo niebezpiecznym zakręcie w szczycie pierwszego lewego zakrętu na dohamowaniu. Obróciło mnie o 180 stopni i zablokowało mi całkowicie napęd. Nie mogłem się tak naprawdę ruszyć z miejsca. To sprawiło, że z Brna wróciliśmy jakby na lawecie, bez żadnych osiągnięć, bez żadnego tytułu, ponieważ inni zawodnicy byli w stanie potem już wyrobić lepsze czasy niż ja. Ja musiałem odpuścić, miałem, nie wiem, 4., 5. pozycję, nic mi to nie dało, natomiast no, musieliśmy szukać nowej skrzyni biegów. Po Brnie bardzo szybko musiałem przestawić się na myślenie o tym, co dalej. Samochód musieliśmy zrobić szybko, bo przede mną zaraz następny wyścig, ale my już w zasadzie byliśmy myślami przy tak zwanym hat-tricku, na przełomie kwietnia i maja, 3 wyścigach, które następowały po sobie w 3 weekendy i całe moje już wtedy myśli były skupione praktycznie na torze Willow Springs i na tym, co mnie czekało w Stanach. Wyjazd do Stanów był czymś, o czym wielu z nas może tylko marzyć. Mi się to w tym roku udało takie marzenie spełnić. Dostałem propozycję uczestniczenia w 2 wyścigach endurance 8 i 7 godzinnych na torze wyścigowym Willow Springs. Wyjazd do Stanów mega otworzył mi oczy, ponieważ jakby zobaczyłem po raz pierwszy w życiu, jak wygląda motorsport inaczej niż w Polsce, nie w Polsce. To był taki wyjazd, który pokazał mi, jak mogą wyglądać wyścigi, jaki może być klimat poza granicami naszego kraju. To było w tym wyjeździe tak naprawdę najpiękniejsze. Zupełnie inne samochody, zupełnie inaczej budowane, zupełnie inny klimat jakby kierowców, zupełnie inny klimat na torze. Jakby mniej takiego ciśnienia, a dużo więcej po prostu czystego fanu z jazdy, czystej radości. Mamy do czynienia na przykład z czymś takim jak jetlag. Przylatujemy na wyścig, który jest za 3 dni, a nagle okazuje się, że my przez 3 dni dochodzimy do siebie, co jest jakąś totalną nowością dla mnie, żeby lecieć na drugi koniec świata na wyścig i jakby w ogóle ogarniać się zdrowotnie, żeby móc jeździć. Tor Willow Springs to jeden z najstarszych torów w Stanach, na pewno najstarszy i najszybszy na zachodnim wybrzeżu Stanów. Jest to tor niesamowicie szybki, posiadający dużą elewację, do tego stary, ma dużą taką perforację, jest popękany. Jazda tam jest bardzo niebezpieczna, ponieważ gdy się zjeżdża, można wypaść poza tor i jak wypadniesz poza tor, to tam nie ma bandy z opon czy z czegokolwiek, z barierki, która cię zatrzyma. Idziesz w pustynię, w kaktusy i w głazy, więc jakby to dodaje temu wszystkiemu takiej przyprawy. Co więcej, no, jechaliśmy samochodem bardzo surowym, bardzo hardkorowym. Był to Mustang z przełomu lat 70., 80., Foxbody, z nowo zbudowanym silnikiem V8 zakutym na prawie 500 koni. Samochód na bardzo małych kołach, na bardzo wąskiej oponie, na twardej oponie, no, ale są pewne regulacje w tej serii wyścigowej, które ustalają, że dla 16 cali musi być taka opona, a nie inna, konkretnie tej marki. Był to samochód, który jest jeszcze cały czas w fazie jakby rozwoju jako race car. Nie zmienia to faktu, że jakby na tym wyjeździe to było takie przekroczenie takiej strefy komfortu, jeśli chodzi o wyjechanie na drugi koniec świata i ściganie się z ludźmi, gdzie nikogo kompletnie nie znamy. Jestem totalnie nikim, jakimś takim żuczkiem w wielkim świecie gdzieś tam w Stanach i była to możliwość spróbowania się z taką sytuacją pierwszy raz w życiu, że jadę gdzieś na drugi koniec świata, po prostu zapinam kombinezon, wsiadam do czyjegoś auta i jeżdżę w wyścigach. Dla mnie to było bardzo istotne, żeby sprawdzić się, czy ja to psychicznie, psychologicznie, czy ja uciągnę taką sytuację. To było dla mnie jakby niesamowite. To było widać, że te samochody, które jeździły w tym wyścigu, to nie były takie lalki, takie auta wylizane, jak często można spotkać na polskich track dayach, takich markowych. To były takie samochody, tacy prawdziwi wojownicy. Te samochody miały na sobie, jak nasze driftowozy i gruzy, miały na sobie ślady opon, ślady zderzeń, ślady wypadków, więc jak to się przyjeżdża i na dzień dobry to widzi, to myślisz sobie, o matko, ja tu chyba zginę, nie?
jednak było tak, że pomimo tego wszystkiego ta kultura i to zachowanie się na drodze było naprawdę mega i to mi niesamowicie jakby robiło i robi nadal i będę zawsze chciał tam wrócić i się z nimi ścigać. Natomiast poza tym, że była tam piękna pogoda, jakby fajne wyścigi, niesamowita atmosfera, no ten wyjazd z punktu widzenia sportowego, jak dla mnie, no niestety nie udało tam się nam niczego osiągnąć, pomimo tego, że jakby bardzo dobrze ponieważ jakby szliśmy po pierwszych już 30-40 minutach, po pierwszej godzinie już byliśmy na pierwszej pozycji i wszystko wskazywało, że w naszej klasie jesteśmy w stanie co najmniej na podium ukończyć ten wyścig. No niestety borykaliśmy się ze złośliwością rzeczy martwych i z awariami w samochodzie. Na stincie Bena samochód niestety jakby wypadł, jeden z o-ringów w maglownicy wylał cały płyn wspomagania na koło i w bardzo niebezpiecznym miejscu Ben niestety wyspinował i wypadł poza tor. To wyłączyło nas na kilka godzin z współzawodnictwa. Pomimo tego, że Alanowi udało się poskładać z powrotem samochód, no niestety skończyliśmy go na bardzo niskiej pozycji, ponieważ w zasadzie ukończyliśmy 4 godziny jazdy z 8. Mieliśmy problemy z przegrzewaniem się silnika. To jest taka rzecz, z którą też niełatwo sobie poradzić. Jakby zmieniliśmy płyn, zrobiliśmy więcej dziur w tym samochodzie, żeby wychłodzić go lepiej. Natomiast wiadomo, no to jest pustynia, tak? Pustynia, upał, 8 godzin jazdy, takie rzeczy się po prostu zdarzają i z takimi rzeczami trzeba jakoś walczyć, specyficznym stylem jazdy. Drugiego dnia natomiast w drugim wyścigu wszystko szło naprawdę nieźle, mieliśmy naprawdę minimalną jakąś na początku jedną awarię, którą szybko naprawiliśmy. Niestety wyzionęła ducha skrzynia biegów i jakby niemożliwe było absolutnie dokończenie wyścigu, bo po prostu samochód stanął i nie chciał pojechać dalej. Czułem, że my jako team jesteśmy fajnymi kierowcami, jesteśmy w stanie dowieść podium i byłoby super pojechać na drugi koniec świata i przywieźć puchar, natomiast no nie udało się tym razem. No pojeździłem fajnie, jakby przekonałem się, że jestem w stanie, nawet w Stanach, nawet na drugim końcu świata, nawet hardkorowym Mustangiem, który ma 500 koni i jest w pełni analogowy, że jestem w stanie jeździć, współzawodniczyć. To mnie bardzo mocno nakręciło na dalszą część sezonu, bo wróciłem z taki pełny powietrza w płucach, gotowy, żeby po prostu napierdzielać się na następnych rundach. Drugi weekend mojego hat-tricka, pierwsza runda w tegorocznych mistrzostwach amatorskich Endurance na torze Poznań. To jest cykl, na który nakręciłem się w tym sezonie w zasadzie najbardziej. Już po zeszłorocznym moim starcie w tym wyścigu czułem, że to jest moja rzecz, czułem, że moje auto jest gotowe do tego, żeby współzawodniczyć i żeby dowozić fajne, wysokie pozycje, bo jest na tę godzinę jazdy naprawdę mega odporny. Pomimo tego, że nie jest najszybszy, to jestem w stanie tym samochodem dowieźć tę godzinę, wykonać krótki, szybki pit stop, taki jak regulaminowo trzeba zrobić i wiedziałem, że jestem w stanie kończyć na podium i łącznie w całym sezonie moim celem było zbierać punkty po prostu i walczyć o tytuł mistrzowski bądź wicemistrzowski. Ten wyścig był naprawdę takim mocnym wyścigiem od samego startu. Pierwsze 10 okrążeń jechaliśmy dosłownie 2 długości auta, jeden za drugim i to jest najpiękniejsze, co może się przydarzyć w wyścigach, kiedy idziesz po prostu bombą przez ileś okrążeń i jakby uciekasz przed kimś, bądź gonisz kogoś, wtedy jakby te emocje, to jest, kurde, to jest nie do opisania. Na pit stopie zrobiliśmy duży progres i zrobiliśmy przewagę mniej więcej około połowy okrążenia, więc jakby ta moja przewaga kilku długości zamieniła się w pewnym momencie na przewagę całego jednego okrążenia. Więc wiedziałem, że idę na pierwszą pozycję w tym wyścigu, co było dla mnie taką mega radością, bo po raz pierwszy w życiu czułem, że idę na pierwsze miejsce. To jest naprawdę coś fajnego, coś wielkiego, kiedy jedziesz wyścig, kiedy jesteś amatorem, kiedy zaczynasz i czujesz, że idziesz na P1. To było coś naprawdę niesamowitego, fajnie wypracowana przewaga w całym wyścigu. No i wydarzyło się coś, co było moim jakby w zasadzie błędem, całkowicie świadomym, już tak po czasie stwierdzam. Na ten wyścig założyłem komplet slicków używanych, który miałem, pełnego slicka wyścigowego. Stwierdziłem, dojadę go na tym ostatnim wyścigu, akurat starczy.
no jakby nie wpadłem na to, że tak jak dojadę go na track dayu, to po prostu, nie wiem, zjadę z sesji, zmienię koła i będzie git. Tak w trakcie wyścigu, gdzie walczę o pozycję i gdzie ten slick mógł się skończyć i zacząć się rozpadać na kilka okrążeń przed końcem wyścigu, no to już sytuacja nie jest taka kolorowa. No i ku mojemu największemu rozczarowaniu, dokładnie na 4 okrążenia przed końcem wyścigu, no zacząłem czuć wyraźne bicie lewego przedniego koła, takie, że miałem wrażenie, że koło mi odpada. Musiałem zjechać, sprawdzić, co to jest. Niestety okazało się, że jest to właśnie rozpadająca się opona. Nie mieliśmy możliwości szybkiej podmiany, pojechałem dalej. 2 okrążenia przed końcem już musiałem oddać pozycję, po prostu musiałem zwolnić do, powiedzmy, pułapu czasowego 2:05, mniej więcej musiałem jechać powoli, hamować, jakby zupełnie inaczej jechać tylko po to, żeby dowieść. Jakby musiałem podjąć świadomą decyzję, czy ryzykuję, zmieniamy koło, tracę 2 minuty, czy ryzykuję i jadę szybko, czy jadę powoli i dowożę drugą lub trzecią pozycję i zbieram punkty. Z racji tego, że jestem takim typowym charakterem, raczej w takiej sytuacji strategicznym i rozsądnym, stwierdziłem, że liczy dla mnie się tytuł na koniec sezonu, który mogę zdobyć, więc podjąłem decyzję, że zwalniam tempa, nie zjeżdżam do pitu, stracę najwyżej pół okrążenia na czasie, na tej różnicy czasowej do przeciwnika, ale dowiozę do mety. Było to dla mnie duże rozczarowanie i gorzki smak naprawdę, żeby oddać tą pozycję z drugiej na pierwszą, bo wiedziałem, że wynikało to z mojego logistycznego błędu i z źle podjętej decyzji odnośnie doboru opon na ten wyścig. No ale tak musiało być. No i jakby zjechałem, odebrałem tą drugą nagrodę. Mieliśmy wracać do domu, ale podbiegł do mnie jeden z marszali i powiedział, że on to chyba na jednym z ostatnich okrążeń słyszał, że u mnie to chyba się panewki kończą. Ja mówię, nie, moje auto tylko tak brzmi, to nie mogą być panewki, przecież dojechałem cały wyścig i nic nie słyszę, co nie? No on mówi, że na odpuszczeniu gazu coś takiego słyszał, jakby to była panewa. I tak mówię, no nie wiem, dziwne. Auto zdążyło postać 20 minut, przekręciłem kluczyk, okazało się, że po silniku na pewno poszła panewka, to od razu było słychać jakby w tym brzmieniu. Próbowaliśmy potem jeszcze szukać gdzieś w głowicy czegoś i tak dalej, natomiast no, to się niestety zdarza. No, to był temat, który mnie mocno dobił, ponieważ padł mi silnik, który jeszcze chwilę temu był relatywnie niedrogi i którego wymiana była szybka, za rzędu 3000 zł, który nagle masakrycznie podrożał, praktycznie dwukrotnie. I silnik mi pada w samym środku sezonu, mamy połowę maja mniej więcej, zaraz przede mną następne 2 rundy, a ja zostaję bez silnika. Są kiepskie perspektywy na znalezienie nowego silnika. Myślałem, że to będzie kilka telefonów i załatwione. Okazało się, że zdrowy silnik znaleźć jest bardzo ciężko i cały sezon jakby tym autem i dalsze wyścigi, starty w Trackmasters, starty w wyścigach jednogodzinnych stają pod dużym znakiem zapytania w tym momencie. Ale musiałem te myśli wszystkie odgonić. Moje auto musiało zejść na drugi plan, ponieważ przede mną był trzeci i najważniejszy, taki z największym ciśnieniem weekend, czyli mój pierwszy start w Mistrzostwach Polski w wyścigach płaskich. Czekałem latami na ten moment.